Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Tech Talks by Deloitte. Ja nazywam się Michał Przybylski, jestem dyrektorem w dziale fuzji i przejęć i liderem polskiej edycji programu Technology Fast 50, a dziś moimi gośćmi są Justyna Chojnacka, Startup Program Manager w Google Cloud Polska. Bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie. Dzięki bardzo za przyjęcie zaproszenia. I założyciele spółki Self Learning Solutions, Karol Dziasek. Cześć, witam. I Przemek Kamiński. Dzień dobry, dzień dobry. O tym, czym jest Self Learning Solutions, zaraz pewnie panowie powiecie więcej, ale chciałbym zacząć od ciekawego fragmentu, który znalazłem przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Self Learning Solutions zostało założone przez dwóch menedżerów związanych wcześniej z IPF Digital, Happy Pożyczki, Provident. Karol Dziasek był dyrektorem do spraw ryzyka w IPF Digital. Wcześniej pełnił podobną rolę w GE Money Banku i Alior Banku. Z kolei Przemysław Kamiński był dyrektorem w IPF Digital. Panowie, to co jest fascynujące w tej historii, że każdy z was, Karol ponad 16 lat, Przemek prawie 20 lat, kariery korporacyjnej, czyli ścieżki mało typowej dla startupera, a przynajmniej takiego stereotypowego. Co pewnie Justyna może potwierdzić w związku z tym, że pracujesz z dużą grupą startupów w Polsce z różnych sektorów. Jak to się stało, że założyliście biznes? Tak, rzeczywiście, może ja zacznę, Przemek. To była taka sytuacja, może rzeczywiście nietypowa, że po studiach zaraz zakłada się startup i do 30-40 jest się w IPO, tak, powiedzmy. Rzeczywiście, to doświadczenie nasze, które zdobywaliśmy, ja wiedziałem zawsze, że chcę zarządzać danymi, że przetwarzać dane w myśl zasady, że to nasze paliwo, czy wręcz nawet dzisiaj można powiedzieć, że to waluta naszych czasów. Nie? To wszystko się rzeczywiście ułożyło w jakąś całość. I kiedy te moje 15-16 lat byłem analitykiem, zarządzałem ryzykiem, budowałem modele scoringowe, zarządzałem polityką, zarządzałem też silnikami decyzyjnymi. I w pewnym momencie przeszedłem przez banki, fintechy, lendtechy i nie mogłem, i moja frustracja po prostu sięgnęła zenitu. W pewnym momencie, kiedy nie mogłem znaleźć narzędzia, które mi pomoże szybko wdrażać zmiany w politykach kredytowych, dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia, do tego, jak przerastają dane i tak dalej, żeby to szybko zmieniać. I w końcu moja frustracja sięgnęła zenitu, kiedy napotykałem te same problemy w każdej organizacji i one nie malały, one wręcz rosły. No to mówię, trzeba zrobić silnik decyzyjny, który będzie łatwy, lekki, przyjemny, skalowalny, zatrudniający machine learning do działania. No i wtedy przyszedł czas, mówię, dobra, wyskakuję z korporacji i spróbuję coś zrobić dla siebie, na swój rachunek. Wtedy też poznałem Przemka właśnie w IPF Digital. Przemek wyszedł z IPF-u i przyszedłem do Przemka, mówię, Przemek, mam taki pomysł, robimy biznes. Po 2 sekundach Przemek mówi, robimy. No i zrobiliśmy. Chciałem zapytać, jak długo, Przemek, byłeś namawiany przez Karola? Myślę, że to nawet mogło trwać krócej niż 2 sekundy, bo Karol mówi o frustracji i rzeczywiście ja byłem osobą, która była odpowiedzialna za biznes w Polsce, biznes online'owy, więc tak naprawdę gro operacji czy cały ten ciężar na prowadzenie biznesu spoczywał na systemie, który był obsługiwany przez IT. Więc jeżeli jakiekolwiek rzeczy działy się po stronie systemu, to bezpośrednio przekładało się na wynik biznesowy. Więc Karol czuł frustrację, ja też czułem taki niedosyt, czy czasami rozczarowanie, że no nie robimy tyle, ile moglibyśmy, właśnie ze względu na ograniczenia systemowe. Więc jak Karol przyszedł z tym pomysłem, no to trafił dokładnie w punkt, bo ja dokładnie rozumiałem to, o czym on mówi, a też rozumiałem wagę biznesową tych problemów, które dzisiaj jesteśmy w stanie rozwiązywać, bo to, co robimy, to tak naprawdę przywracamy menadżerom wpływ na bezpośrednie działanie w biznesie. To jedna rzecz. A chciałem też nawiązać, powiedziałeś, że jesteśmy taką nietypowymi przedstawicielami startupu, bo nie mamy 25 lat i nie skończyliśmy właśnie praktyk w Google czy w Deloitte i nie zakładamy swojego pierwszego startupu, ale statystycznie to mamy chyba największe szanse na powodzenie, bo statystyka mówi, że właśnie founderzy delikatnie po 40 to jest ta grupa, która statystycznie jest największe prawdopodobieństwo, że osiągnie sukces, więc my gdzieś na tej drodze... Polecacie? Tak, bardzo polecamy wszystkim, którzy mają żyłkę przedsiębiorcy w sobie i chcą robić
coś na własny rachunek, to jest fascynująca przygoda. Nie zawsze jest z górki, ale jest na pewno bardzo ciekawe. No właśnie, bo trzeba dojść do punktu, w którym podejmuję tę decyzję i mieć takie poczucie, jestem w stanie to zrobić, mam pomysł i mam dostęp do narzędzi. Justyna, pracujesz z wieloma founderami. Jak ty obserwujesz ich zachowanie, to jakie oni mają takie może największe lęki, jak zaczynają, czego zabraknie, czy pozyskam pierwszego klienta, jak długo to trwa. I w tym kontekście, jakby widząc to i słysząc historię Karola i Przemka, to jak ty byś może skomentowała, jak podjąć tę decyzję, na co warto zwrócić uwagę, o czym nie zapomnieć i jak sobie ułożyć ten plan, żeby wiedzieć, czy to jest dobry pomysł, czy on ma szansę na powodzenie. Mhm. Wiesz, ja myślę, że nawiązałabym jeszcze do tego, o czym mówiłeś, Przemek, pewnie to, jakie są te lęki, no to właśnie bardzo zależy od tego, czy jesteś takim dojrzałym przedsiębiorcą, czy jesteś tym studentem, czy nawet teraz się zdarza licealistą. I to, co ja widzę, to, że no właśnie ten dojrzały founder, on nie boi się o pozyskanie tego pierwszego klienta, albo inaczej, boi się mniej, dlatego że te relacje już są, one są wyrobione i wiadomo, że tutaj może ta skala jakby bardziej być tym wyzwaniem niż pozyskanie tego pierwszego klienta, no bo ten partner jest często no właśnie twoim przyjacielem, brandem, z którym już pracowałeś. Więc myślę, że tutaj właśnie te lęki są inne w takim przypadku. To są bardziej lęki o to, w jaki sposób się rozpędzić, w jaki sposób zrobić ten volume. W przypadku tego młodszego foundera, czy mniej doświadczonego, niekoniecznie młodszego, faktycznie takie obawy mogą być. Jak w ogóle zacząć? Zazwyczaj wtedy też właśnie na tym koncie, tak, tych odłożonych oszczędności, na przykład z życia korporacyjnego jest mniej, więc też te obawy o P&L-a, one na pewno są większe. No tutaj jakby oczywiście jest jakby set narzędzi u nas, Venture Capitals, które gdzieś tam pomagają tym P&L-em zarządzić, ale myślę, że tak, jakby te lęki są różne. Na pewno taki bardziej dojrzały founder, on się mniej martwi i o bazę klientów, no i o ten product market fit, no bo na przykład o tym, że wasz produkt jest potrzebny, wy po prostu widzieliście z życia i chyba tego stresu po prostu w waszym przypadku było mniej i tego typu founderów. No właśnie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy punkt, który zrobiłaś. Faktycznie tak było, panowie? Czy wasz pierwszy klient to... Czy decyzję po stronie klienta podejmował ktoś, kogo znaliście z karier wcześniejszych? Nie, no, rzeczywiście to było tak, że to było wszystko zrobione z głową, nie? To było z głową tak, że ja wyskoczyłem z korporacji, wiedziałem jako freelancer, pozatrudniłem się na rynku, doradzając w zakresie ryzyka jednej z firm pożyczkowych, ale mówiąc jednocześnie otwarcie, słuchajcie, ja też rozwijam swój biznes. Być może to, co zrobię, też będzie dla was do wdrożenia. A tak, ale ja wam będę doradzał jako szef ryzyka w tej firmie. Oni się na to zgodzili, że u nich pracowałem, ale jednocześnie też rozwijałem swój biznes. Byłem na freelancer. Więc to było... I rzeczywiście oni później stali się pierwszym klientem, co nie było do końca pewne, że oni kupią technologię SLS-a, tak, którą w międzyczasie ja robiłem, tak, robiliśmy później z Przemkiem. Więc to było wszystko rzeczywiście z głową zrobione, myślę. To myślę, że warto dodać, że zanim powstał produkt finalny, to rzeczywiście Karol w większości obszedł rynek i powiedział, guys, jeżeli byłoby coś takiego, to czy wy byście to kupili? I rynek powiedział tak. I nawet gdzieś są takie listy intencyjne u nas w biurze sprzed kilku lat, gdzie firmy składały jakiś taki soft commitment, tak, że jeżeli to już powstanie i rzeczywiście będą te funkcjonalności, o których my mówimy, czy Karol mówił, to ten deal zostanie sfinalizowany. I tak się w wielu przypadkach stało, więc to, o czym mówiła Justyna, że te lęki były mniejsze, one nie były mniejsze dlatego, że mamy więcej lat, tylko dlatego, że my po prostu zanim wydaliśmy pieniądze na rozwój samego i zbudowanie samej platformy, myśmy dostali jasny sygnał z rynku, że to, co nam się wydaje, że może mieć powodzenie,
To tak samo na ten temat myślą potencjalni, czy przyszli nasi klienci, więc to zredukowało ten lęk o przyszłość, ale uspokajam cię, Justyna, ten lęk jest, myślę, że u wszystkich founderów. Czyli potęga networku, który udało wam się zbudować jeszcze pracując w różnych organizacjach, w jakimś świadku, którego dziś częścią właściwie jesteście, ze swoim produktem SLS. Czym jest ten produkt? To jest silnik decyzyjny, silnik decyzyjny workflow-scoringowy, który umożliwia na klockach budowę procesów biznesowych, do automatyzacji, do oceny ryzyka, do marketingowej segmentacji, czy do windykacji również, tak? Ale też ważne podkreślić to, że rzeczywiście skupiliśmy się na pewnej niszy. My nie robimy całych procesów, od frontendu, middleware'u po backend. My skupiliśmy się na middleware'ze. I tu chcemy być mistrzami świata. Taką mamy misję. Być lekki produkt, zarządzać decyzjami, zarządzać tym workflowem przepływu danych, decyzji z całym ekosystemem zewnętrznych źródeł danych, machine learningów, AI i na tym się skupiamy. Tak? Nie robimy dzisiaj frontów dla klienta, pięknie wygładzonych, tak? Tylko jesteśmy trochę z middleware'em. Łączymy ten frontend z backendem. Okej. Do tego pewnie wrócimy, ale kto jest waszym klientem? W zasadzie wszystkie instytucje, my się koncentrujemy na instytucjach finansowych dzisiaj, więc wszystkie instytucje, które muszą podejmować decyzje w oparciu o dużą liczbę danych. To może być decyzja związana z ryzykiem kredytowym, to może być decyzja związana z optymalizacją strategii marketingowych, strategii windykacyjnych. Tam wszędzie, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością danych, często rozproszonych, często w różnych nieustrukturyzowanych danych i trzeba je gdzieś zgromadzić, przeanalizować, zebrać w jednym miejscu i na podstawie tych informacji podjąć jakąś decyzję, to jest nasz klient. Jak mówisz, Przemek, instytucja finansowa, to pewnie skojarzenie kogoś, kto być może nie jest z tego świata, jest takie, że jest to rynek taki mocno dojrzały, mocno już osadzony w pewnej rzeczywistości i powstaje znak zapytania, czy jest on inkluzywny, w sensie daje szansę wejścia nowym twarzom, nowym brandom do swojego świadka. I to pewnie jest zagwozdka wielu startupów, czy ja jestem w stanie zaistnieć w tym segmencie, bo tam wszystko się dzieje już od wielu lat. I z waszej perspektywy, jak to się stało, że pojawił się pierwszy klient? Jak musieliście od początku myśleć, przygotowując swój produkt, żeby w tak też mocno, w takim segmencie mocno jednak kontrolowanym i mającym na uwadze bardzo dużo wymagań związanych z bezpieczeństwem i tak dalej. Jak udało wam się zaistnieć? Wiesz, Michał, ten rynek to nie tylko podmioty regulowane, to nie tylko banki, wielkie banki, międzynarodowe korporacje, ale to też mnóstwo firm działających na rynku finansowym, oferujące nowe, nieistniejące jeszcze przecież parę lat temu usługi. Weźmy pod lupę choćby odroczone płatności, które wybuchły w ciągu ostatnich kilku lat. Więc to nie tylko duże podmioty, ale również mniejsze podmioty, które nie są regulowane. Więc tak jak powiedziałem, ten rynek nie jest jednorodny. W związku z tym niekoniecznie, żeby zaistnieć na tym rynku, żeby funkcjonować, żeby robić biznes, niekoniecznie od razu musisz mieć w portfolio swoich klientów tych największych graczy rynkowych. Choć oczywiście fajnie jest ich mieć, ale też trzeba jasno powiedzieć, że im większy brand, im większy podmiot, no tym trudniej jest wejść i ta droga jest dłuższa i zdecydowanie bardziej wyboista. I powiedziałbym, że standardowy czas na przeprowadzenie tej ścieżki sprzedażowej w dużym podmiocie, w dużym banku to jest 12, 18, czasem trochę więcej miesięcy, więc to nie jest ani szybkie, ani proste, ale jest to możliwe. Ale też rzeczywiście trzeba dodać, że trzeba walczyć o tą swoją reputację.
Nie? Naszym pierwszym dużym klientem rzeczywiście był, co nie jest informacją tajną, jest Raiffeisen Digital Bank, który wrócił nad Wisłę. I rzeczywiście tam network nam pomógł tak, zaistnieć, tak, i już wtedy byliśmy znani w firmach pożyczkowych, nieregulowanych i sobie budować tą wiarygodność, tak, i rzeczywiście dwie rzeczy, myślę, skupienie się na tym, co jest istotne, na pewnym fragmencie tylko, tak jak mówię, nie starajmy się całej linii biznesowej w banku zbudować, nie, ale weźmy wycinek i tam powiedzmy, słuchajcie, to wam zrobimy i zrobimy to nie w 6 miesięcy, nie w 8 miesięcy, ale w 6 czy 8 tygodni. I my to zrobiliśmy. Nie? I to nam się udało zrobić. Też potwierdzając swoją wiarygodność. Ale mało tego, oczywiście regulacje prawne są ważne. I na przykład to nas pchnęło do tego, żeby zrobić certyfikat ISO, który również nas uwiarygadnia. Nie mówiąc o takich partnerstwach jak z Googlem, tak? Który też jesteśmy na cloudzie, który jest znany i dostępny i też odpowiedni security ma, też nas uwiarygadnia. Nie? Więc my też krok za kroczkiem cloudy, regulowane, ISO, to nas wszystko uwiarygadnia coraz bardziej, nie? I pomaga nam. No właśnie, narzędzia i oczywiście jakby wasz network. Ale Justyna, jak ty obserwujesz takich przedsiębiorców, takich founderów, którzy zaczynają, nie mają tego networku, są młodsi, mają te lęki inne, o których mówiłaś, to jak oni szukają tej wiarygodności, jak ją budują, korzystając też z narzędzi, ale co jeszcze w ramach programów, które macie, doradzacie im, że czego szukajcie, jak rozmawiajcie z klientem, żeby to się zadziało szybciej, no bo wiadomo, że ten okres od decyzji zakładam startup do pierwszego klienta, to pewnie jest okres dość emocjonujący. Tak, ja w ogóle widzę coś takiego, że ten rynek, on się bardzo zmienia, bo myślę, że jeszcze kilkanaście lat temu to nie było tak, że ty byłeś młodym founderem i miałeś kilkaset innych founderów, którzy się regularnie spotykają, rozmawiają ze sobą. Czegoś takiego myślę, że nie było, przynajmniej w tym obszarze technologicznym. Teraz takich communities jest co najmniej kilka i one są naprawdę prężne. Też na przykład to, co my robimy, czy to, co robimy z wami, chociażby właśnie takie learning expeditions, na których koledzy mieli okazję być, no to jest takie miejsce, tak, gdzie można się i ponetworkować i trochę posłuchać o tym, jak się pracuje z tym enterprise'em. No my na co dzień siłą rzeczy pracujemy też z enterprise'em. Więc myślę, że takiego wsparcia community teraz jest naprawdę dużo i właśnie dla takiego dojrzałego foundera i dla takiego, który dopiero zaczyna i my coś takiego oferujemy i jest dużo takich communities jak właśnie Product Dots, tak, czy jak Aula Polska, jest tego teraz naprawdę dużo, także można przebierać i w takich grupach typowo fintechowych i w grupach cross-technologicznych. Także myślę, że tego jest naprawdę dużo. Też takie może innego rodzaju narzędzia, jak na przykład Marketplace, no to też otwiera, tak? Współpraca z dużymi brandami, to myślę, że to też zawsze zwiększa credibility. No bo na przykład będąc tak, na Google Cloudzie, ten klient wie, że jeśli będzie chciał trzymać dane w Polsce, bo musi, bo chce, będzie taka możliwość. Nawet jeżeli to jest mały startup, no to jest to przekonanie, że jest to startup na skalowalnym rozwiązaniu, czyli jeżeli do waszego portfolio wchodzi Raiffeisen, wchodzi inny duży logotyp, no tak jakby nie załamie się ten produkt, on po prostu dalej będzie super działał. Mhm. Jasne. Zakładacie biznes, pojawia się pierwszy klient, jest pewnie duża radość, za chwilę pojawia się kolejny i łapiemy pewną skalę. Dwa wymiary, które pewnie jeszcze są bardzo ciekawe też z perspektywy founderów. Musicie się jakoś ze sobą dogadać, a później musicie zatrudnić ludzi, bo przecież wszystkiego sami nie zrobicie. Kiedy zatrudniliście pierwszą pracownika, kto do was dołączył i opowiedzcie trochę o doświadczeniach z tym dzieleniem się obowiązkami, gdzie trzeba coś, co robiłem sam, nagle komuś zostawić i też uwierzyć w to, że to zostanie zrobione dobrze. No tak, na początku
było nas dwóch. Myślę, że to już kilka lat, jak ten zespół się powiększa. Rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że no, te 2 pary rąk to jest za mało. A poza tym my też musieliśmy pokryć takie obszary, w których nie jesteśmy ekspertami, na przykład IT, więc musieliśmy mieć po prostu kogoś od IT. Ale to był proces dochodzenia z jednej strony do oddania, takiego świadomego oddania odpowiedzialności za dany obszar, a z drugiej strony to był taki proces dochodzenia do świadomej decyzji brania tej odpowiedzialności. I ja pamiętam, że myśmy zatrudnili osobę na jakimś tam stanowisku, takim już ładnie nazywającym się, i ta osoba, nie powiem kto to był, ale ta osoba później nam powiedziała, że na początku miała problem w ogóle z tą stopką, znaczy, że czuła jeszcze, że nie dorosła jeszcze do tej roli. Dzisiaj to już się zmieniło. Natomiast tak, myślę, że to był taki moment, kiedy no myśmy musieli się nauczyć z Karolem, że pewne rzeczy będą się działy poza nami, ale wybraliśmy tę osobę w jakiś sposób, czy te osoby, które pracują w SLS-ie. W zasadzie my je wszystkie znaliśmy wcześniej, więc mieliśmy jakąś dozę zaufania do tych osób i przekonanie, że to się po prostu uda. I to się rzeczywiście udaje. Ale to jest kolejny dowód na to, że ta przeszłość korporacyjna ma swoje zalety. Znamy ludzi, oni znają nas, wierzą w nasze kompetencje, łatwiej im podjąć decyzję o dołączeniu. Ja też może dodam, to jak kiedy rzeczywiście ja byłem pierwszym zatrudnionym w firmie, zakładałem firmę, później dołączył Przemek. I jak ja wybrałem Przemka, ja powiedziałem Przemek, ja go widziałem w akcji. A to musiała być łatwa decyzja. Ja widziałem Przemka w akcji i wiedziałem, że on pokryje właśnie te umiejętności, których ja nie mam. Ja byłem matematykiem, z biurka wyszedłem, nie znałem tych wszystkich procesów zarządzania ludźmi i tak dalej. Ja widziałem Przemka w akcji i to był to, mimo tego, że nie wiem, czy Przemek to wiesz, ale że znałem kilku aniołów biznesu, które mogłem się zwrócić, chodź ze mną, rób biznes, tak? Ja mówię, Przemek, dzielimy się po połowie, chodź ze mną, robimy. Nie trwało to 2 sekundy, ale ja też byłem pewien, że wiedziałem, że wtedy to ma szansę pofrunąć, nie? Że z tą moją wizją, powiedzmy, i później z Przemka poukładaniem procesów, też nie jest tajemnicą, że w tym roku zmieniliśmy się miejscami, że to Przemek został prezesem, a ja zszedłem na stanowiska szefa innowacji. I to jest super, tak? Więc to jest takie przesłanie też, nie bójmy się tego, nie bójmy się w ogóle podzielić odpowiedzialnością. No tak muszą startupy. Inaczej sobie nie wyobrażam, żebym ja przyszedł do Przemka i powiedział, Przemek, dajcie 10%, sobie zostawiam 90% i co ty na to? No, to nie byłoby w ogóle fair, nie? Moim zdaniem. Chodźmy razem. Zainwestowaliśmy w ogóle razem pieniądze, porówno, żeby dopiero później oczywiście poszliśmy do VC, ale to może zaraz jeszcze. Jasne. To ja tak tutaj tylko skomentuję, że super też, że tak się dobraliście, bo no właśnie jak mówimy o statystykach, no to jedną z częstszych przyczyn tego, że startup czy scale-up się rozpada, no to są właśnie konflikty między founderami, także no wasza jakby długa relacja no też świadczy o tym, że mieliście dobrego czuja. Mimo tego, że w mniej niż 2 sekundy się dogadaliście. W ogóle mamy wspólne cele, ścieżki często inne dojścia do tych celi. To jest w ogóle piękne w tym wszystkim, nie? Tak. Ale to buduje tą fajną relację też i to poczucie przedsiębiorczości, odpowiedzialności za swój obszar i tak dalej. Ja mam takie poczucie rzeczywiście, że my się, przekonanie, czy wręcz świadomość, że my się z Karolem po prostu uzupełniamy. Znaczy mamy w pewnych obszarach zupełnie rozłączne kompetencje. Karol sam mówi o sobie, że najlepiej czuje się w przestrzeni Banacha. Ktoś się zna na matematyce, to wie, o czym ja mówię. A jak nie rozumie, to też dobry sygnał, że z Karolem można robić biznes, tak? A jak to może to będzie jakaś rada też dla founderów, kogoś, kto rozważa albo szuka wspólnika. Jak to sprawdzić przed? Czy tego się nie da? To trochę wychodzi później w praniu. Jak sprawdzić, czy my się dogadamy? Jak stestować, czy nasze kompetencje się uzupełniają? Wy mieliście możliwość? Pracowaliście razem, tak? Więc to było łatwiejsze, ale jak nie ma się tego doświadczenia? Pewnie gdybyśmy to wiedzieli, to już byśmy byli bardzo bogatymi ludźmi, bo byśmy tylko mówili, to się uda, a to się nie uda.
W naszym przypadku rzeczywiście było tak, że myśmy dużo ze sobą pracowali, bo Karol był odpowiedzialny ja byłem odpowiedzialny za biznes w Polsce, a Karol był odpowiedzialny za ryzyko w Polsce. Więc siłą rzeczy myśmy spędzali ze sobą czasu sporo. Ja widziałem, jak Karol pracuje, a teraz okazuje się, że ja też byłem obserwowany przez Karola i być może dlatego ta decyzja była prostsza, bo nie byliśmy dla siebie obcymi ludźmi i znaliśmy swój styl pracy, swoje podejście do wykonywania zadań, więc pewnie, a chyba też lubiliśmy się po prostu. Przynajmniej ja ze swojej strony Chcesz mogę to wierzyć. Jestem przekonany. Więc ta decyzja była prosta. Ale nie pytaj mnie, proszę, Michał, jak sprawdzić, czy dwóch founderów wytrzyma ze sobą. Prawda jest taka, że znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono. Myśmy z Karolem rzeczywiście przeszli przez kilka takich trudnych też biznesowo sytuacji. Bo dzisiaj mamy startup, mamy bazę klientów, jesteśmy na iluś rynkach, nie tylko w Europie, szykujemy się do drugiej rundy VC, ale to nie codziennie jest prosta droga, więc mieliśmy takie trudne dla nas sytuacje, po ludzku trudne, w których okazało się, że ten tandem daje radę po prostu. A Justyna, czy ty widzisz takie przypadki z różnych communities, w których jesteś i obserwujesz, że tam się ludzie poznają, ktoś mówi, ja mam pomysł na Y, ja mam pomysł na X, może trzeba to połączyć, czy może to są też dobre platformy do tego, żeby się poznawać i podejmować decyzje, robimy razem biznes? Tak, no jednak większość jest takich połączeń founderów, że no oni się jednak po prostu gdzieś tam znali. Czasami niekoniecznie ze środowiska biznesowego, ale ze studiów widzieli siebie w jakiejś sytuacji życiowej i po prostu wiedzieli, że mogą na siebie liczyć. Natomiast to się też zmienia. Teraz też jest ciekawie, bo są w ogóle tego typu spotkania, gdzie founder szuka foundera, to takie trochę powiedzmy małżeństwa spatane, to trochę może to przypominać i dosłownie tak jest, czyli ty mówisz, jakiego skillsetu szukasz, właśnie takiego, który ciebie gdzieś tam by uzupełniał, no i ludzie się spotykają po to, żeby znaleźć właśnie kogoś, kogo nie znają, czyli nie chcą tworzyć firmy z rodziną, nie chcą tego robić z przyjacielem, chcą to zrobić z kimś zupełnie obcym, żeby też gdzieś tam w tych układach founderskich, które nie zawsze są oczywiste, te relacje między wspólnikami, one nie zawsze są oczywiste, no żeby po prostu mieć jakby bardziej partnera, tak, na koniec dnia niż przyjaciela. Więc te podejścia są różne, na pewno to się zmienia, natomiast wciąż myślę, że więcej jest takich tandemów czy właśnie grupek founderów, które się jednak od dłuższego czasu znają, zwłaszcza tutaj w Polsce. Jasne. Biura matrymonialne dla founderów. Może to jest jakiś pomysł na startup kolejny. Dokładnie. Zachęcamy. Ilu macie pracowników dzisiaj? Dzisiaj mamy 20 osób na pokładzie w spółce. I ile minęło czasu od dołączenia trzeciej osoby do dziś? Wiesz co, myśmy tak naprawdę zaczęli zatrudniać ludzi wtedy, kiedy na pokład weszły fundusze VC. Do tego momentu myśmy się bootstrapowali klientami, natomiast kołderka w startupie ona była zawsze krótka, w związku z czym nie mieliśmy możliwości zatrudniania szybkiego ludzi do momentu, kiedy nie rozpoczęliśmy współpracy z funduszami VC. Natomiast myślę, że to już minęło prawie 20 miesięcy, odkąd ten zespół zaczął się powiększać, bo rundę pierwszą zamknęliśmy w styczniu 2021 roku. Okay. Ale paradoksalnie, jeszcze wrócę do tego pytania, rzeczywiście sięgnąc pamięcią, to my wspieraliśmy się zewnętrznym software house'em na początku, żeby zrobić MVP produktu, ale rzeczywiście pierwszym analitykiem, powiedzmy, był właśnie analityk zatrudniony, machine learningowiec, nie był to IT. Tak, właśnie mając pod tym kątem właśnie ten machine learning cały czas i ten AI, którego pewnie zaraz nawiążemy, on był zawsze tutaj na pierwszym planie, tak, żeby ten self-learning to nie jest też znikąd, to jest self-learning, czyli samouczenie się algorytmów i to jest też nasza wizja, do której dążymy i całych procesów, które się same uczą.
Tak? Więc to geneza właśnie, dlaczego zależało nam na dobrych machine learningowcach, to właśnie to był pierwszy chyba zewnętrzny człowiek, który oprócz nas był zatrudniony. Czy pomysł pójścia do VC od początku był w waszych głowach? To był jakiś milestone, który zakładaliście, że dojdziemy do tego punktu? Czy coś biznesowo-operacyjnego sprawiło, że podjęliście tę decyzję, ma sens, żeby pozyskać ekstra środki? No to jest bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście my zainwestowaliśmy swoje pieniądze w MVP i my sobie powiedzieliśmy, nie wpuścimy tu VC, dopóki sami nie sprawdzimy, czy to ma sens, czy jest market fit na to. Rzeczywiście tak, jak tam się wydaje. Nie? Więc to było bardzo, bardzo świadome. To nie znaczy, że nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z funduszami, ale my wiedzieliśmy, że chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi na tą ścieżkę. Właśnie. Karol, to jest bardzo ciekawe. Czy wy myślicie, że udałoby wam się przed jakby pozyskaniem, potwierdzeniem tej świadomości, że jesteśmy gotowi, mamy dobry produkt, pozyskać VC? Czy to, o co chcę zapytać, czy to jest tak, że można to zrobić wcześniej, można ominąć pewne kroki, można podjąć to ryzyko, że zapraszam kogoś do projektu, który jeszcze nie jest powiedziane, czy się sprawdzi, i czy wy to polecacie, czy jednak jakby z perspektywy kogoś, ktoś przeszedł to, a przynajmniej tę pierwszą rundę jesteście u progu drugiej, czy jakie wy podejście byście rekomendowali founderom? Bo to jest duża decyzja i to jest pewna odpowiedzialność, tak? I teraz jak się do niej przygotować i żeby nie zrobić fal startu? Proszę. Myśmy od początku myśleli o tym, żeby w którymś momencie wejść na ścieżkę VC, ale tak jak Karol mówił, nie chcieliśmy tego robić zbyt wcześnie. To znaczy my zaprosiliśmy VC do współpracy wtedy, kiedy wśród klientów mieliśmy już bank i mieliśmy 1 000 000 złotych przychodu rocznego. Więc to nie był przypadek, kiedy 2 founderów z prezentacją w PowerPoincie albo z pitch deckiem na kartce leci do funduszy i mówi: słuchajcie, mam taki świetny pomysł, zainwestujcie tutaj pieniądze, zobaczcie, jak stromo ten wykres wygląda. I to była nasza decyzja, żeby zrobić to w ten sposób. Znaczy, myśmy chcieli mieć trakcję, chcieliśmy mieć dowód na to, że po pierwsze jesteśmy w stanie zrobić produkt, po drugie jesteśmy w stanie znaleźć na to klientów i na tamten moment pokazać jakiś wzrost, który spółka generuje. I to rzeczywiście zostało docenione przez fundusze, bo myśmy dostali, już nie pamiętam w tej chwili, chyba 7 albo 8 term sheetów, czyli ten produkt jakoś spodobał się inwestorom. Czy to jest jedyna droga? Na pewno nie. Zapewne można też wpaść na genialny pomysł, narysować to na kartce i próbować to zainteresować tym fundusze VC. To pewnie jest kwestia strategii. Takie pierwsze pre-seedowe czy seedowe rundy są z reguły dużo mniejsze, bo ryzyko jest większe. Myśmy chcieli pójść po jakieś sensowne wtedy pieniądze, żeby dać temu biznesowi taką dźwignię do rozwoju i zrobiliśmy w ten sposób. Też trzeba pamiętać o tym, Michał, że rynek funduszy VC 2 lata temu i rynek funduszy VC to są 2 zupełnie różne światy. Przyszła korekta. Kiedyś najważniejszy był wzrost i skalowanie biznesu. Dzisiaj inwestorzy patrzą na rentowność tego biznesu, na ilość przepalanych pieniędzy, patrzą, czy jest market fit, czy ten biznes jest w stanie generować dodatni cash flow. To jest istotne, a nie tylko skalowanie. W zasadzie skalowanie zeszło na punkt kolejny, więc to na pewno nie jest jedyna droga. To jest nasza droga, którą możemy powiedzieć, okej, ona w naszym przypadku zadziałała. Polecamy ją może bardziej dojrzałym founderom, ale jeżeli ktoś ma pomysł i chce próbować, to... Justyna, ty widzisz dużo takich historii. Tak, tak jak mówisz, Przemek, to się absolutnie zmieniło, czyli ta trudność pozyskania pieniądza z rynku jest znacznie większa. Więc też myślę, że co innego byśmy doradzali startupom czy scale-upom 2-3 lata temu.
A co innego jest teraz? Na pewno nie ma jednej ścieżki, tak? Akurat w Polsce mamy dużo bootstrapowanych startupów. Te rundy, one też są mniejsze i wydaje mi się, że to wcale nie jest tak źle, tak? Bo może w zależności od tego, kogo zapytać, to mamy unicornów od 2 do kilku w Polsce, ale mamy bardzo dużo po prostu sensownych spółek, które są rentowne albo które za chwilkę będą rentowne. I wydaje mi się, że to też jest jakby ciekawe. To jest bardzo specyficzne dla naszego rynku, ale wydaje mi się, że wcale niekoniecznie złe. No, oczywiście znowu jakby zależy, czy zapytasz mnie, czy Przemka, czy Venture Capital, ale jakby wszystko ma swoje plusy i minusy. Pozyskanie venture'a to też jest bardzo duża inwestycja. Często pełnoetatowa, na przykład przez rok, co najmniej jednej osoby, więc jest to naprawdę bardzo duża inwestycja i przed pozyskaniem finansowania, i po pozyskaniu finansowania. No i myślę, że w zależności od logotypu to jest dobra ścieżka albo nie do końca pasująca. A skąd ten konserwatyzm, że jakby polscy founderzy jednak rzadziej i dłużej czekają, być może? I to pewnie też się wyraża później w podejściu do robienia samego biznesu. Jeżeli chodzi o decyzje, na ilu rynkach jednocześnie się skaluje i tak dalej. Ja mam tutaj kilka moich własnych teorii. Pewnie na tym rynku Central Eastern Europe mamy relatywnie też mniej po prostu tego pieniądza. Też jest tak, że ten founder polski, on jest relatywnie starszy od founderów globalnie. I no właśnie ma tą na przykład poduszkę finansową, może się przez jakiś czas bootstrapować. I wydaje mi się, że to też bardzo mocno wpływa na to, że na przykład ta decyzja o wprowadzeniu kogoś, czy czasami w przypadku tych dużych rund, no jednak o jakimś tam rozwodnieniu tego biznesu, ona po prostu przychodzi później albo rzadziej. Też może dodam, też to jest ciekawe, bo ja na początku, kiedy sam najpierw biegałem po rynku, tak to nazwę, to ja nie wiedziałem, czy do końca rzeczywiście spełniałem nawet definicję startupu, tak? Bo o tym trochę zapomnieliśmy. Ja mówię, przecież ja buduję przedsiębiorstwo, ja robię coś trochę inaczej niż moja konkurencja, trochę lżej, okej. Machine learning był znany już dawno. W latach 90. budowaliśmy pierwsze machine learningowe modele scoringowe. Więc dopiero teraz tak hype wybuchł na to wszystko. Ale to ja mówię, ja jestem przedsiębiorcą, ja chcę budować zdrowe przedsiębiorstwo. No bo czym jest startup? Startup jest czymś innowacyjnym, nawet działającym nie w obszarze ryzyka czasami, ale niepewności. Tak, masz pewien pomysł, którego nawet się nie da czasami zmierzyć ryzyka, czy ma powodzenie, bo wymyśliłeś super innowacyjny produkt, nie? Albo usługę. I to jest wtedy startup. I jak ta narracja się sprzedawała w 2021 roku, kiedy raczej nastroje były bojowe? Wiesz co, no, my szliśmy swoją ścieżką, tak? Czyli my idziemy, robimy rentowność, staramy się bootstrapować, żeby mieć na kolejnych ludzi, będziemy mieli zdrową sytuację, pójdziemy dopiero, może rozejrzymy się jakimś zewnętrznym kapitałem. Nie? Więc my szliśmy swoją ścieżką. My wiedzieliśmy, że mamy jedno nazwisko, już dwa nazwiska, trochę znane w tej lentechowym świecie i nie chcieliśmy... Startup musi testować, tak? Ale czasami masz mało czasu na te testy. No tak. Jednak lepiej doświadczenie, wspomagać się doświadczeniem. No, po co są aniołowie biznesu w takich młodych nawet startupach? Właśnie po to, żeby wskazać tą ścieżkę, dać networking, nie? Pomóc się wyskalować. Pojawia się VC. Runda 4 miliony złotych, tak? I może z nieco innej perspektywy pytanie. Otrzymaliście środki, wasz cap table się zmienia. O co jeszcze warto prosić? Jakie mieć oczekiwania od takiego nowego setupu, w którym się znajdujecie, poza tym, że pojawiła się kasa? Jak ją mądrze wydać? Czyli partner do dyskusji, jak mądrze wydać pieniądze, tak? To jest... Po pierwsze, pojawienie się funduszu w spółce zmienia spółkę, bo nagle pojawiają się nowi partnerzy, którzy też mają swoje oczekiwania w stosunku do spółki. Zaczynają się cykliczne rozmowy z tymi partnerami. Ktoś przysłowiowo zaczyna ci patrzeć na ręce.
My mamy to szczęście, że mamy na pokładzie 2 fantastyczne fundusze i mówię o organizacjach, ale mówię też o ludziach, którzy tam są. I to jest Borys, Diana, Smok i to są Wojtkowie Pysiewicze z WP Kwadrat z zespołami. To, czego bym życzył innym funderom, to żeby oprócz samego kapitału, który nagle pojawia się w spółce, dostawali też wsparcie merytoryczne, żeby... Oczywiście fundusze nie zaczną zajmować się zarządzaniem spółką, ale fundusze poprzez fakt, że zwykle mają w portfolio ilość biznesów i to są zwykle w funduszach pracują ludzie z dużym doświadczeniem, to pozwala konsultować, zderzać pomysły, czasem otwierać drzwi, czasem ułatwiać dotarcie do jakichś nowych klientów bądź nowych rynków, czasem pozwala uniknąć błędów. Partnerska relacja, jeżeli się ma szansę wydarzyć na tej współpracy, to jest w zasadzie doskonały układ, bo oprócz tego, że dostajecie kapitał, dostajecie również wsparcie, możliwość konsultowania, możliwość coś jak, nie wiem, mentoringu może dla swojej codziennej działalności. Jeszcze raz podkreślam, że oczywiście to nie znaczy, że nagle fundusz zabiera się za zarządzanie spółki. Tego z głowy funderom nikt nie zdejmie. Ale jeżeli możecie dostać wsparcie od funduszu, to znaczy, że dobrze wybraliście. Bo oczywiście większość funduszy mówi o smart money, ale rzeczywistość jest taka, że no jednak większość funduszy po prostu przekazuje pieniądze i na tym zwykle kończy się wsparcie dla spółek. W jakim obszarze najbardziej się zmieniło wasze myślenie po dołączeniu do CapTable funduszy? Jakby w czym zmienili wasze myślenie? Róbmy coś szybciej, agresywniej, czy właśnie odwrotnie? Jakby, czy wasza roadmapa produktu się zmieniła? Co jakby było inne po tym, jak pozyskaliście nowych partnerów niż wcześniej? Sprawozdawczość i raportowanie. I się ustrukturyzowało. Wiesz co, nie, na tym etapie rundy seedowej, którą zrobiliśmy, moim zdaniem się niewiele zmieniło co do produktu. Oczywiście po to wzięliśmy te pieniądze, żeby zacząć skalować się na świat, co się udało, zacząć przyspieszyć rozwój produktu, co się też udało. I teraz tego pieca trzeba dorzucić, żeby jeszcze przyspieszyć rozwój produktu. Czy nam się coś zmieniło? Nie wiem, ale też myślę, że ustrukturyzowało nam raportowanie, biznesplany, układanie, planowanie tego wszystkiego. Ja bym powiedział, że jakoś tak bliżej czy więcej zaczęliśmy myśleć o tym biznesie w kontekście międzynarodowym. Bo rzeczywiście do momentu, kiedy nie mieliśmy na pokładzie VC, ten biznes, mieliśmy zagranicznych klientów, ale to był biznes głównie w Polsce. Natomiast odkąd weszły fundusze, żeby to miało sens z ich punktu widzenia, ten biznes musi rosnąć, czyli musi się skalować. Polski rynek jest cudowny, ale jest dość płytki z naszego punktu widzenia. I też konkurencyjny bardzo. Wysokie marże to jest zagranica. I tam jest ogromny rynek, w związku z czym zarówno w naszym, jak i w interesie funduszy jest to, żeby ten biznes funkcjonował za granicą. Więc nie powiem, że tutaj jest jakieś ciśnienie ze strony funduszy, ale powiedziałem, taki dobre myśli płyną i też udaje się nam jakoś wchodzić na kolejne rynki. Tak, słucham waszej odpowiedzi i się zastanawiam, czy ona brzmi dobrze i myślę, że tak. Myślę, że tak, bo stawiam hipotezę. Nie byłoby chyba dobrym sygnałem, gdyby po wejściu funduszu do waszego CapTable zmienia się wasze myślenie o produkcie, zmienia się wasze myślenie o tym, jakby co wy chcecie robić, bo to znaczy, że być może albo nie mieliście na to wystarczająco dobrego pomysłu, albo po prostu ktoś wywołuje jakąś presję związaną z tym, żeby myśleć o czymś diametralnie inaczej, czyli jakby daje ci coś, czego ci nie sprzedawałem. Justyna, widzisz dużo historii, pewnie też widzisz dużo team-upów i
Czy są takie historie, że faktycznie jakby pojawienie się nowego inwestora może trochę wywrócić stołek? Jak tego też uniknąć? Wydaje mi się, że zdarza się tak faktycznie, że czasami pojawienie się tego inwestora dużo zmienia, może nie wszystko, ale dużo zmienia. Znam też takie przypadki, gdzie inwestor de facto wchodzi do spółki też jako pracownik, więc ma takie codzienne obserwacje dotyczące spółki, nie na comiesięcznym, czy kwartalnym, czy półrocznym review. Są też tego typu historie. Jest bardzo różnie, bo znam founderów, którzy doceniają ten dodatkowy piece of advice, mówiąc ze Staropolska. Są tacy, którzy tego absolutnie nie chcą, jakby czują się dobrze, nie będąc obserwowani i takich przypadków też myślę, że jest całkiem dużo. Chyba minęły już te czasy, albo prawie, że minęły, kiedy wchodził fundusz, czy wchodził inwestor jakiegokolwiek typu i wymieniał zarządy. Strategia zmieniała się totalnie. Natomiast na pewno to, co widać, no to jest takie uprocesowienie. I wydaje mi się, że to tutaj mogę być też troszeczkę biased, natomiast takie uprocesowienie to jest coś, co widać. I wydaje mi się, że jest okej, czyli po paru latach funkcjonowania startupu warto też trochę jakby bardziej poprzez pryzmat cyferek też spojrzeć na to, co robić dalej, no bo to jest taki naturalny moment rozwoju, no organizacja się rozwija, zazwyczaj wtedy tych osób jest więcej. Czasami jest już tak, że ten founder no nie ma już takiej bezpośredniej relacji z każdym z pracowników, więc wtedy ten pryzmat właśnie liczbowy wydaje mi się, że faktycznie pomaga dopalić do pieca. Tak, i ja pewnie gdzieś tam nawet ze swojej perspektywy, jako gdzieś już widzący pewne czy transakcje, czy exity founderskie na innym poziomie trochę rozwoju, jeżeli się zaniedba te kwestie związane z liczbami, które wydają się nudne, wydają się niepotrzebne, trudno to później troszeczkę nadgonić, trudno to poukładać. Czasami to wychodzi dopiero już w jakimś procesie, gdzie ktoś ma pewne oczekiwanie w stosunku do jakości liczb, jakie są prezentowane, więc to jest ogromna wartość i szapoba, że to macie. Pozyskujecie VC, zaczynacie rozwijacie dalej produkt, zaczynacie wchodzić na nowe rynki i dochodzimy do punktu, który pewnie jest trochę odpowiedzią na pytanie, dlaczego my tu dziś siedzimy w takim gronie. Bierzecie udział w konkursie Technology Fast 50 w kategorii CE Tech Rocket Ship. Nazwa trochę brzmi tajemniczo. Justyna, może pomóż w takim razie nam zrozumieć, co się za tym kryje. To jest ciekawa nagroda, dlatego że jest to nagroda przyznawana przez inżynierów, ale też takich inżynierów, którzy mają dużą ekspozycję na rynek. Oni pracują z wieloma brandami, więc trochę już się naoglądali tych biznesów, tych architektur, no bo jednak pracujemy w dużej mierze ze startupami technologicznymi. I to jest nagroda, która jest przyznawana za kilka rzeczy. Między innymi za technologię, czyli za to, jaki stack, na ile właśnie fajny, nowoczesny stack gdzieś tam pod spodem siedzi, ale też za to, na ile to rozwiązanie jest skalowalne i na ile ono jest dojrzałe biznesowo. Także no, z różnych perspektyw bardzo kompleksowo oglądani są kandydaci do tej nagrody, no i właśnie koledzy są laureatem jednej z nich. Koledzy, co wam dało uczestnictwo w CE Tech Rocket Ship i jakie lekcje odebraliście? Czy jakby możliwość opowiedzenia historii waszego produktu przed ludźmi, którzy są też bardzo z tego świata, też wam pomogło w myśleniu o tym? No, uczestnictwo po pierwsze dało nam możliwość zostania laureatem tej nagrody. To Przemek, od razu. A co dało ci bycie laureatem? Bezpośrednio po tym, jak zostaliśmy laureatem i ta informacja została opublikowana przez Deloitte na ich stronach, dosłownie następnego dnia zaczęły dzwonić telefony
dzwonić telefony przede wszystkim od funduszy, które mówią: o, guys, co wy tu macie, co wy tu robicie, pokażcie, chcemy się więcej dowiedzieć, więc dostaliśmy takie visibility. Zadzwoniło też paru potencjalnych klientów i mówią: słuchajcie, skoro mówi o was Deloitte, skoro mówi o was Google, to coś tam musi być pod spodem, pokażcie. Więc niewątpliwie od tej strony dostaliśmy pozytywny sygnał z rynku. I część z tych rozmów się zamieniła później w kontrakty, więc to jest super. Po drugie, fakt, że zostaliśmy laureatem, też umożliwił nam wzięcie udziału w ekspedycji i rozmowa z innymi spółkami i z Googlem o tym, co możemy razem zrobić, jak wykorzystywać te narzędzia, którymi Google dysponuje i jak wspólnie możemy proponować rozwiązania klientom, więc i w konsekwencji tego okazało się, że dzisiaj jesteśmy w przeddzień wejścia na marketplace Google'owy, więc czy dało nam coś? Tak, dało nam. Co nam dało? Dużo pozytywnych rzeczy. Ale też namacalnie networking, który też poznaliśmy wśród innych spółek z Fast 50, już dzisiaj owocuje, że robimy proof of concepty dla tych spółek. Tak, więc to są firmy też, które inwestują, które szybko się rozwijają i chcą inwestować w takie technologie, jakie my dostarczamy, więc to też jest super. To są namacalne wszystko, bardzo konkretne rzeczy. Justyna, o to nam chodziło? Wydaje mi się, że dokładnie o to nam chodziło. Ja mam nadzieję, że to nie jest laurka, ale tak czuję, że nie. No właśnie temu też służy to połączenie, tak? No, gdzieś tam też z naszej strony to jest tak, że my na koniec dnia jesteśmy spółką technologiczną. My oferujemy technologię. Oczywiście macki Google'a i Google Clouda sięgają daleko, natomiast przede wszystkim jesteśmy prowajderem technologii, tak? Więc z nami na pewno warto porozmawiać o tym, no właśnie z czego można skorzystać, jak z tego można skorzystać, jak to może zboostować biznes, bo też jest tak, że nasi inżynierowie, oni się właśnie, tak jak wspominałam, już naoglądali, tak? Wtedy, kiedy to są spółki technologiczne, to ta architektura rozwiązania, ona jest super istotna. Czy na przykład teraz mamy ogromny hype związany z AI-em, tak? Jeżeli ktoś chce za tym pójść, absolutnie jest dużo ciekawych rzeczy, na które można spojrzeć. Z drugiej strony właśnie jesteście wy, tak? Z super wejściem w bardzo różne obszary biznesu, również te enterprise'owe. No i o to trochę chodziło, tak? Trochę chodziło o to, żeby trochę pogadać o biznesie, trochę o technologii, a jednocześnie wystawić startup, czy pewnie częściej nawet scale-up na fajny networking i foundera na drugiego foundera. Jasne. Karol, wspomniałeś o ekspedycji, The Learning Expedition, czyli wycieczce do Tel Awiwu, w której mieliśmy okazję uczestniczyć i ze swojej strony wydaje mi się, że tym, co najbardziej mnie uderzyło, jest bardzo duża różnica, nie wiem czy różnica, ale na pewno tak myśli scena izraelska, technologiczna, że staram się dostrzegać w kimś takim jak Google o wiele bardziej partnera niż konkurenta. I pewnie ma to związek po pierwsze z jakimś tam siłą networku, jakością i budowanie tego jest fantastyczne. I to jest coś, co staramy się robić. Mam nadzieję, że nam to będzie dalej wychodzić, ale jak was słyszę, to wychodzi. Drugi wymiar tego trochę w ogóle odnosi się do tego, jak dziś wygląda świat technologiczny, świat software'u. To znaczy on tworzy pewne nisze, kawałki dla różnych biznesów, które mogą w tych swoich niszach się zagospodarować i razem z innymi, którzy już są, którzy też wchodzą do tej architektury produktowej, robić to razem, dostarczać lepszą jakość, composable, odejście od takiego podejścia, żeby coś było jednym monolitem dostarczanym przez jeden podmiot. Myślę, że to jest ciekawa historia dla wielu, którzy myślą o robieniu biznesu software'owego. Opowiedzcie coś trochę więcej o tym. No właśnie, to są kilka wątków poruszyłeś, tak. Zaczynając od tych partnerstw, tak? To co tutaj, mieliśmy w Tel Awiwie w ogóle okazję się poznać face to face, tak? A nie tylko za ekranu Fast 50. To jest piękne, że też
że taki startup jak my, dostarczając konkretne rozwiązanie, gdzie Deloitte może dostarczyć analizy i konsultacje, a Google dostarcza architekturę cloudową, no to jest like horse and carriage, jest win-win-win dla wszystkich, tak? I to, co też przesłanie dla kilku founderów, których ja sam doradzam, tak, młodym startupom, to właśnie nie bójcie się tych partnerstw, idźcie w te partnerstwa, one są super, tak? To czasami jest przekonanie, że to taki Google może cię przejmie. No to super, no to cię przejmą, to się skaszujesz, tak? Ale patrzmy na te partnerstwa, wy dostarczacie coś bardzo czasami niszowego, bardzo potrzebnego, nie? A to wam pomoże się wyskalować. Patrzcie, nie tylko przez swoich klientów tutaj, ale przez partnerstwa właśnie. Warto być niszowym, wyspecjalizowanym? Patrząc po naszej historii, myślę, że tak, od tego się zaczyna, bo tam dalej szukasz perspektywy na później nawet na szeroki rynek bardzo, tak? Co znaczy dzisiaj, co znaczy też niszowość, to jest ciekawe. Jak widzieliśmy startupy cyber security w Tel Awiwie, nie? To jest niszowe, czy nie jest niszowe dzisiaj, nie? No bo dajesz cyber, ale dajesz się szeroko dla wszystkich branż praktycznie, które korzystają z clouda dzisiaj, tak? Więc ta niszowość też jest, trzeba to zdefiniować dobrze sobie, nie? Jasne. Ale w naszym przypadku myślę, że to działa, myślę, że to nieźle działa. Myśmy sobie powiedzieli, ok, w tym wąskim kawałku chcemy być najlepsi. Mam nadzieję, że nam się to udaje, przynajmniej w jakimś stopniu. Nie chcemy dostarczać klientom wielkiego systemu. On ma rozwiązać bardzo konkretny problem, bardzo wygodny z punktu widzenia klienta sposób. Ma to być relatywnie low-costowe rozwiązanie w porównaniu z tymi kosztami, które wiążą się z dużymi systemami. Ma być szybko, przyjemnie, efektywnie, stabilnie i to nam po prostu, to nam działa. Jasne. Słuchajcie, ostatni, ale bardzo gorący i ciekawy wątek dziś, czyli sztuczna inteligencja. Wasza perspektywa skupia się trochę na świecie finansów. Jak sztuczna inteligencja tam zaczyna zmieniać funkcjonowanie podmiotów będących w tym ekosystemie i jak ona wam pomaga sprzedawać wasz produkt? Perspektywy są przynajmniej dwie, światowa i polska. Jeżeli mówimy o Polsce, to rzeczywiście to zaczyna raczkować w dużych korporacjach, bankach, firmach finansowych, tak? I my tu jesteśmy rzeczywiście, pewnie nie pionierami, ale umożliwiamy, dostarczając ekosystem nasz, właśnie korzystanie z tego typu rozwiązań już dzisiaj, tak? Jak Generative AI, ChatGPT, do rozwiązywania przeróżnych problemów, możemy tutaj use case'ami mówić też, tak? Bardzo, bardzo szeroko, ale dając ten ekosystem i wręcz czasami klocki, to masz nawet potestuj, czy jak ty usprawnisz swój proces, nie wiem, onboardingu klienta, KYC, kalkulacji ryzyka, kalkulacji, nie wiem, modeli windykacyjnych, tak? Proszę bardzo, to musi się dziać tu i teraz. I to się dzieje, tak? My mamy kilka prób konceptów już rozpoczętych, chociażby z bankami w Polsce. Nie? Świat szybciej to adaptuje. Nie wiem trochę od czego to zależy. Myślę, że powstaje coraz więcej modeli, chociażby Generative AI od różnych dostawców, tak, na przykład od Google'a, którzy też szukają swoich tutaj możliwości i ubranie tego w enterprise, bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne, tak, w systemach enterprise. No właśnie, bo Justyna, jakby ty masz tę okazję reprezentować perspektywę zarówno lokalną, widząc jakby jak myślenie się kształtuje w Polsce, ale też jesteś w organizacji, która kształtuje perspektywę globalną. I jakby z czego wynika ten dysonans i którą perspektywę lepiej przyjąć w myśleniu o tym, jak będzie AI wpływał na przyszłość? No chyba tak jak zwykle tutaj nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że to właśnie z jednej strony warto by było nie zostać w tym ogonie, tak? I fajnie by było podążyć za tym AI-em, no, którego zresztą my chyba tutaj akurat wszyscy znamy od trochę dłuższego czasu niż tych ostatnich miesięcy. Natomiast z drugiej strony, no to też jest jakaś odpowiedzialność, tak? Jeżeli chłopaki pracują w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym, jednak na rynkach regulowanych, no nie można sobie też tutaj pozwolić na błędy, tak? I właśnie no, tworzenie takiego software'u, które jest enterprise ready, na pewno jest super istotne, no bo z wprowadzaniem nowej technologii wiąże się dużo szans, ale też na pewno jakieś ryzyka.
Na pewno jest duże zainteresowanie. Wydaje mi się, że właśnie w Polsce jakby jest ono dosyć odpowiedzialne, że każdy z taką lekką dozą nieśmiałości, ale jednak próbuje różnych rzeczy i myślę, że to jest fajne. Natomiast tutaj po stronie startupowej ja widzę totalną otwartość na te nowości i myślę, że w Polsce nie mamy się czego powstydzić. Ja myślę, że ci duzi klienci, oni w Polsce rzeczywiście intensywnie myślą na ten temat, ale też z drugiej strony jest, ja bym powiedział, że dość duża ostrożność. To znaczy, to jednak musimy pamiętać, że to jest kwestia bezpieczeństwa, to są podmioty regulowane i tam rzeczy muszą się po prostu dziać w swoim tempie, w odpowiedni sposób, po to, żeby choćby nasze pieniądze były bezpieczne. To też jest chyba taka dobra okazja, żeby się spartnerować z kimś, kto jest właśnie trochę taką szybszą łódeczką, która tam szybciej działa koło tego dużego brandu czy molocha, zwłaszcza, że to właśnie gdzieś tam pojawił się ten AI szerzej na rynku, ale no właśnie klienci i tak jakby mieli swoją roadmapę, tak? I mieli ją już dosyć szeroką zazwyczaj i jakby dużo rzeczy na to-do list, zanim ten cały AI hype wylądował. Więc to nie jest też takie proste. Teraz stworzyć proces, stworzyć na przykład jakieś cross-teamowe organizacje w ramach no właśnie swojej firmy, które by tego typu projekty poprowadziły i które też nie są proste, bo projekty AI-owe de facto łączą działy IT, działy technologiczne z działami biznesowymi. To też czasami nie są oczywiste połączenia i tak jakby zgranie tych osób tutaj wymaga czasu na pewno i wysiłku, więc no, czasami właśnie łatwiej po prostu się spartnerować z kimś, kto wejdzie i gdzieś tam bokiem umożliwi wejście tego AI-a na salony. Tak, na pewno ciekawy wątek i na pewno dobry pomysł, aby poświęcać mu dużo czasu, również w ramach wszystkich inicjatyw, które będziemy planować wokół Fast 50, no bo jest to pewna sfera, która bardzo intryguje ludzi i może mieć bardzo istotny wpływ na to, jak scena biznesowa też będzie się kształtować, kto będzie mógł wykorzystać te okazje, które się pojawią, więc pewnie będziemy o tym myśleć, Justyna, żeby jak najwięcej móc wiedzy i ciekawostek w tym zakresie przekazać. I mamy nadzieję, że razem z wami, panowie, inspirująca historia bardzo ciekawego twistu ze ścieżki korporacyjnej do świata biznesowego z ogromnym sukcesem, bo kilka lat później siedzimy dziś tutaj, opowiadamy o wspólnych doświadczeniach, które wynikają z tego, że odnieśliście sukces, a my będąc fanami sukcesu możemy w jakiś sposób to wspierać właśnie przez takie inicjatywy jak Tech Rocket Ship. Kolejna odsłona w tym roku. Poprzeczkę zawiesiliście wysoko, więc to będzie na pewno fascynująca kolejna edycja i mam nadzieję, że w ramach budowy community wokół Fast 50 z takimi partnerami jak Google Cloud i z takimi uczestnikami tego community jak wy, to będzie szło w kierunku takiej platformy, gdzie te wasze doświadczenia też będą inspiracją dla innych i tego bym sobie i wam życzył. A dziś dziękuję wam bardzo za to, że spędziliśmy razem czas. Fascynująca dyskusja. Justyna, panowie, dzięki wielkie. Dzięki serdeczne. Dziękuję za zaproszenie.